jeśli znajdą dokładnie to samo, jego musisz uznać. Czemu się można dziwić? Bo każdego to grzeje. Ale my musimy mieć wewnętrzny spokój, jeżeli chcemy dobrze grać w piłkę. Wtedy grają dokładnie to samo. Jeżeli byśmy mieli faktycznie ekipę na zasadzie, że te 20 osób chodzi, tak? Tam jeszcze na to wydaje mi się, jak się udało zebrać, tak? I jakby jak to wyglądało na przestrzeni, to planuje się dodawać jakiś tam skoro... No stary, jest ciężko, ale nadal jestem w dobrej myśli. Gdzieś tam z tyłu głowy była zawsze ta myśl, że z tym jeleniem na piersi, jakbyśmy zagrali, wow. I nagle właśnie Franek mi powiedział, że chciałby w końcu zrobić Hubertus jako drużynę. I wtedy wpadł mi do głowy ten pomysł. Powiedziałem Gumisiowi, że stary, chyba trzeba to zrobić. Naprawdę zdarzyło mi się, myśląc o klubie, uronić łzę, bo po prostu cieszę się z tego, co się udało stworzyć. Nie było łatwo. Podjęliśmy duże ryzyko, dużo nas to kosztowało. Wiedzieliśmy, że po prostu bardzo ciężko jest zebrać faktyczną ekipę, która jest drużyną, faktycznym kolektywem. Ale teraz widzimy, jak bardzo się opłaciło. Jak usłyszałem, że trener Łukasz Matulka, prawda, Byku będzie naszym trenerem, to nie dowierzałem. No, myślałem, że to jest jakiś wymysł, jakiś plotkin. Od razu napisałem do trenera, że to jest prawda. Trener dementował, mówił na spokojnie. Łukasz Matulka! No dobrze. To nóżka na nóżkę. Zastanawiałem się dość długo, bo to był taki mój powrót, gdzie wcześniej uważałem, że nie wiem, czy będę podejmował jeszcze raz takie wyzwania trenerskie na poziomie bynajmniej piłki seniorskiej. Zrobiło mi się bardzo przyjemnie, że moi byli wychowankowie gdzieś tam się odezwali do mnie i zaproponowali w ogóle mi wystąpienie w takim projekcie. Podjąłem takie wyzwanie, no i się cieszę. 12 mówi to coś? Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to jest sukces organizacyjny chłopaków, bo klub w sumie znikąd, no a tutaj nagle, wiesz, wyrasta coś w B-klasie. Wszyscy zakładają, że się nie uda, a tu jest ta lokalna społeczność, cały czas to podbija, to jest fajne, nie? Takie naprawdę, można być z tego dumnym, no. I że powstał ten projekt, no, to jest duży impuls i widzę, że oni jeszcze będą to długo ciągnąć, nie? Co mnie bardzo cieszy. Ja się tak odkurzyłem jako trener, tak? No myślę, że w ogóle to, że ten projekt powstał, to myślę jest duży powód do świętowania. Gdzieś tam słyszałem również w opinii publicznej, że to jest takie wow, że to wyszło, że wyszło też na takim poziomie sportowym. Inne zespoły, inni trenerzy postrzegają Hubertus jako zespół, który gra najbardziej atrakcyjną piłkę. Dookoła mamy kluby, które istnieją po 100 lat czy kilkadziesiąt. Fajnie to są takie, wiesz, pozytywnie, takie pozytywne wybrzmienie jest ogólne, tak? Nawet słowo drużyna nie dopełnia tego. Naprawdę to, co tworzymy, wykracza poza barierę słowa drużyna. Myślę, że to już zalążek rodziny. Dla mnie to jest rodzina, bo jest tu dużo moich zaufanych osób, naprawdę dużo. Wiesz co, jak patrzę na ich relacje, no to śmiało można tak określić, że
że to się tworzy taka mała rodzina. Dla mnie piłka nożna to jest w sumie przykrywka. I czuję, że w tym chodzi o ludzi. Kamera jest ta. Co by trzeba było pokazać, to nie można powiedzieć o tym. Hubertus, która godzina Hubertus? To wygra mecz Hubertus, z punktami zawija Hubertus. Jaki dziś dzień Hubertus, która godzina Hubertus? To wygra mecz Hubertus, z punktami zawija Hubertus. Na klacie! Na klacie! Na klacie! Na klacie! Na klacie! Na klacie! Tercu! Hubertus! Tercu! Hubertus! Tercu! Hubertus! Co? Z prawego widowiska, podwojeniem działowym ponad dekady. Fenomenalne bramki, rozegranie, przegląd pola, trzy sprawdzenie zawodników KS Hubertus. Niesamowite doświadczenia, w dodatku atmosferę, widzę brawa w ogóle. Szczerze mówiąc, to myślę, że zainteresowanie trochę nawet przerosło nasze oczekiwania. Ożywiło to jakby młodą społeczność Zalesia Górnego i okolic, jakichś tam takich pozytywnych emocji. Chcemy odczarować to boiskowe chamstwo. Chcemy, żeby na mecze mogli przychodzić rodzice z dziećmi i cieszyć się tak samo jak na pikniku rodzinnym. Nie zamierzam zmienić całego świata, ale zaczynam od siebie i od swojego zespołu, żeby jakby górowała między nami przyjaźń, szacunek do siebie, do przeciwników, do kibiców. Nas też często ponoszą emocje i się nie udaje, ale wtedy zawsze gdzieś tam po meczu czy po treningu jest rozmowa, żeby nad tym pracować. To czuć nawet w szatni, że inaczej ze sobą rozmawiamy i jak po oczach, jak się patrzymy na zawodników. Czuć, że to jest drużyna, nie? Czuć taką wewnętrzną mobilizację jeden za jednego. No i to jest rzadkość. No ja pierwszy raz gram właśnie w takiej drużynie, żeby po prostu była taka chemia między nami. W sporcie musi być jakaś nutka rywalizacji i jakiejś takiej spinki, bo inaczej to nie ma trochę sensu moim zdaniem, dlatego jest to wszystko fajnie wyważone i ta atmosfera na pewno w tym pomaga. Jest jakaś tam wewnętrzna rywalizacja, ale zdrowa rywalizacja, koleżeńska bardzo. Dzięki temu uważam, że podnoszą cały czas swój poziom, jest taki progres. No, to tylko pomaga w pracy trenera. Wiadomo, wszyscy chcą grać w pierwszym składzie i uważam, że nawet ten zawodnik, który nie zawsze zagra, ewentualnie nawet nie załapie się do kadry meczowej, jest potrzebny swoim kolegom, którzy występują od pierwszej minuty do tego, żeby oni mogli wszystkie te elementy sobie wyćwiczyć, wytrenować. Jeżeli widać, że każdemu zależy, to motywuje innych. Ja na przykład, kiedy idę na trening i patrzę, jak to wygląda, to po prostu też mi się chce. Wydawałoby się, że na tym poziomie można wszystko określić jako zabawa, tak? Ale samo ich podejście jest moim zdaniem dość profesjonalne, tak? Można ich określać mianem piłkarzy, co nie zawsze w naszym środowisku czy społecznościach, czy nawet kraju jest tak określane. Zawsze wszyscy postrzegają, że ten najniższy poziom sportowy to jest tylko zabawa, a ja myślę, że dochodzą jakieś tam emocje, ambicje, więc trzeba ich określać po prostu piłkarzami i że uważam, że dość profesjonalnie do tego podchodzą. Tym bardziej, że sama systematyczność w ich zajęciach jest dość duża, ta frekwencja też to określa, więc... Nie będziemy chłopcami do bicia w tej lidze i w przyszłym roku będziemy się bić o awans. Szczerze mówiąc, byłbym skłonny zaryzykować, że będzie to miejsce premiowane awansem. Bezpośredni z pierwszego miejsca, czyli wiąże się to z wygraniem ligi, tak. Awans. Awans do A-klasy i to jest nasz cel. Zdecydowanie awans do A-klasy, bo zasługujemy na to po prostu. Celem na pewno jest awans. I co? No chciałbym walczyć o tę pierwszą dwójkę, tak? Awans. Myślę, że wielu zawodników w głowie gdzieś ma to słowo i niech to będzie naszym celem sportowym na przyszły sezon, ale absolutnie nie pozwolę, żeby awans przyćmił nam radość z tej gry. A co się wydarzy, no czas pokaże.
Czuję pewien niedosyt, z pewnością. Nie będę kłamał.